Siemanko, tu Przemysław, jest i Agnieszka. Przyjechaliśmy do Splitu, szukamy śniadania, ale okazuje się, że do lokalu, który żeśmy znaleźli, jest kolejka. Zobaczymy, czy wytrwamy, czy jednak zrezygnujemy. No niestety nie udało się zamówić jajka po benedykcińsku, ale chyba też nie będzie źle. No tak. Wygląda smakowicie. Om nom nom. No zobacz, jest 8 października. Jesteś sobie w takim ogródku na dworze i sobie jesz śniadanie na krótkim rękawku. Jest to niesamowite, zapamiętaj ten dzień. W Polsce w tym momencie miałbym na sobie polar i co gorsza kurtkę i to może nawet już zimową. I na pewno w jakimś ogródku letnim byś nie jadł. Na pewno ogródki już pozamykane, chyba że za szkłem pleksji. Zawitaliśmy do Splitu, idziemy zobaczyć co tu jest, no jeszcze nic nie wiemy. Tutaj w Splicie dopiero zaczęliśmy zwiedzanie, chcesz już jakąś pogaduchę strzelić? A tylko powiedzieć, że uliczki takie w stylu włoskim, fajne, klimatyczne, co lubimy. No dobra, to chodźmy zobaczyć dalej. Takie oto urokliwe uliczki w Splicie. Całkiem dużo ich tutaj. Przemysław mówi, żeby iść tam. Jaki mamy cel? Szukamy słynnego pałacu Dioklecjana. Myślę, że dojdziemy do niego w ciągu 5 minut. No, nasz podróżnik. Och, jedyne bibeloty. Bibelotami, ja raczej patrzę na sklepienia i ozdoby. A co to? Kościół jakiś się trafił i tu można wrzucić pieniążek na odpuszczenie grzecha. Rzucamy? Wszędzie takie fajne uliczki, zakamarki. Ale gdzie? Tu? Pójdziemy tędy? Zobaczymy. Przemysław mówi, żeby tędy iść. Czego on tam szuka? Przemysław coś odkrył. Pranie. W pobliżu pałacu Dioklecjana widać już bardzo gęstą zabudowę miejską. Trudno powiedzieć z którego wieku, ale może średniowieczną nawet. Idziemy dalej. Gdzież to nas ten Przemysław prowadzi? Myślę, że źle zboczyliśmy. Nikt nigdzie nie zbaczał, dobrze idziemy. Nie. Zobacz jak fajnie. Jak tu super wszędzie jest. Tam idziemy. Dalej idziemy sobie urokliwymi uliczkami w Splicie. Turystów zagęszczenie się zwiększa, co oznacza, że główna atrakcja jest tuż. Może tutaj? Jewish Community of Split. Przejście żydowskie tu jest ewidentnie. Wchodzimy. Przejście żydowskie prowadzi do dzielnicy islamskiej. I co tu, Przemysław, mamy? Tu mamy społeczność muzułmańską w Splicie. Tu czy tu? Ładnie, nie? Wszędzie fajnie tu.
Chyba dotarliśmy. Tłum turystów o tym świadczy. Główna atrakcja jest przed nami. Pałac Dioklecjana. Nazwa jest trochę myląca dla ludzi mieszkających na północ od dawnego Imperium Rzymskiego. Im pałac kojarzy się ze zwartym budynkiem, który nawet przy najpiękniejszych zdobieniach i największym przepychu pozostaje po prostu dużym domem kogoś możnego. Na południu pałac nabiera innego znaczenia. Pałac Dioklecjana to właściwie całe miasto, otoczone wysokimi murami tworzącymi prostokąt o wymiarach 214 na 175 metrów. Tłumy świadczą same za siebie. No właśnie nie wiem, co to jest. Dworzec jakiś? Noclegownia? Przy zabytku sobie znaleźli miejsce do siedzenia. W sumie są nawet takie pufy, więc to jest po prostu taka świątynia dumania. Ochlaj też tu jest. Najprawdziwszy sfinks. Nawet nie ma nosa. Normalnie ludzie sobie tutaj siedzą, mają takie pufki na tych starożytnych murach i chodzi nawet kelner i dostają sobie kawusie albo coś innego i kurczę sobie kontemplują gdzieś na tej starej. A tu będziemy szli, pokaż te kolumny. Czekamy w kolejce po bilet, akurat biją dzwony. Przemysław uwielbia stać w kolejce. Na szczęście nie wygląda na straszną. 75 kół, żeby zobaczyć główną atrakcję. Zdobienia ładne. Najlepszy tu jest cały czas ten sfinks. Tutaj możesz się wykazać i powiedzieć, co to za styl kolumn. O trzech, koryncki, joński i doryncki. Ale który to z tych liście ma? To może joński. Wewnątrz jest podobno 2000 budynków, ale to stan na dziś. Pierwotnie było ich mniej, za to jeden większy od drugiego. Cesarz Dioklecjan, budując to na przełomie III i IV wieku naszej ery, miał manię wielkości. Był przy tym zadeklarowanym poganinem. W centrum pałacu postawił więc świątynię Jowisza. Obok głównego dziedzińca, zwanego perystylem, stanęło cesarskie mauzoleum. Na perystyl droga wiedzie przez westybul, wielki przedsionek wybudowany na planie okręgu. Próżność cesarza nakazała mu sprowadzić z Egiptu posągi sfinksów. Powodzenia. Idzie tam. Powinien wyjść tu. To nie, Przemysław, za szybko. No i jest i ten Przemysław. Wyszedł, zaraz nam powie na gorąco jak wrażenia. Tutaj są dalsze schody już metalowe. Można włazić i włazić. Przemysławie, byłeś, zobaczyłeś. Mniej więcej taka jest wysokość jednego schoda. Trzeba takie pokonywać schody, robiąc takie duże kroki. 26 schodów naliczyłem. Czyli nie dla małych ludzi. I wtedy był większy taki taras, nadal kamienny. I stamtąd już w górę to konstrukcja bardziej taka metalowa, że można na niej się trochę chwiejniej czuć. Jest świeże powietrze, bo są pootwierane okna. Tam u góry to już w ogóle okna między kolumnami, tak jak tu, takie okna. Widok na miasto to tam jakiś tam jest, ale żeby jakoś urzekał, to nie, to lepiej z bliska oglądać. Generalnie to jak już jest w cenie, to można wleźć, ale tam w kolejce się stoi, ludzie kaszlą. Nie wiadomo co to tam, jakiego wirusa w sobie nosi. Można sobie tak iść wokół tego pałacu Dioklecjana. Co wiemy o tym pałacu? Nic. A o samym Gostku? Tym bardziej. Aha,
Jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. Komnaty cesarskie do dziś nie przetrwały, można jednak oglądać budowle sprzed ponad 1700 lat, przez wieki poddane destrukcji i chrystianizacji. W świątyni Jowisza urządzono baptysterium, czyli nieznany w polskiej kulturze budynek, w którym dokonywano chrztów. Dziś jest w nim muzeum. Mauzoleum Dioklecjana przerobiono na katedrę z wysoką na 60 metrów wieżą, z której rozciąga się najlepszy widok na miasto. Zwróćmy uwagę na największego konesera muzyki. Trzeba powiedzieć, że ten Dioklecjan to jednak się zbudował tuż przy morzu. No to nie głupio. Tu palmy, mury od Dioklecjana. A tutaj mógł promem podpłynąć prosto pod swój pałac. Wizualizacja, a tu widzimy za nami mury tego pałacu. Dioklecjan oglądał satelitę? Jak jest? Może być gorąco. Gorąco, ale urokliwie, nie? Wody szukamy jakiejś, żeby się napić. Wody może nie ma, ale gelateria jest. Udało się kupić wodę na narodnim targu. Może wygląda to niepozornie, ale jest 25 stopni. A jak się tak łazi po starożytności, to człowiek się robi szybko zmęczony. Zegar chodzi dobrze. Mamy 15 po pierwszej. Albo już 16, właśnie się przesunęło. Wszędzie tu taka starożytność nas otacza. W tym Splicie co chwilę takie uliczki. Przez to człowiek czuje się, jakby był jednak nie w Chorwacji, a w jakimś urokliwym miasteczku we Włoszech. Wpływy włoskie są tu silnie widoczne. Mówimy o cesarstwie rzymskim. Nic dziwnego. No idziemy do jakiegoś celu. To się tak wydaje, że to jest mało schodów. Jednak to nie był koniec naszej wędrówki na Wzgórze Mariana. Wzgórze Mariana chyba tuż nadal przed nami. Idziemy sobie takim parkiem pod górę. Co Przemysław Przemyślny nam powie o tym parku? Fajny park. Jest cień od drzewek. Lepiej jak jest cień od drzewek, bo tutaj gorąc chyba z 26 stopni dzisiaj. To nie jest tak, że my dojdziemy na wzgórze, tylko my cały czas idziemy wzgórzem. Idziemy na szczyt. Powiedział, co wiedział Mądraliński Przemyślny. Trochę się człowiek powspinał po schodach w ten gorąc, ale ładna panorama. Z górki już będzie łatwiej.
Coś Przemysław marudzi? Coś chce nam powiedzieć? Że łatwiej jest zawsze wrócić, nie? Tego zwiedzania Splitu by było na tyle. W następnym filmie zwiedzimy pewno jakieś inne miejsce. A teraz zwiedzimy restaurację. Ja uważam, że Split jest bardzo warty zwiedzenia. Właśnie bardzo dużo starożytności, pełno jej tutaj jest. Mam wrażenie, że więcej niż w Rzymie. Krótkie podsumowanie. Jeśli ktoś lubi starożytność, kolumny i ryby, to do Splitu warto przyjechać nawet w październiku. Nadal jest cieplutko.